Generate Series generuje serię wartości w ramach wskazanego przez dwa parametry zakresu. Wygląda na funkcję tabelaryczną, i choć nazwana przeze mnie funkcją, tak naprawdę jest operatorem, podobnie jak string split. Przyjmuje trzy parametry, z czego ten trzeci jest opcjonalny. Pierwszy to wartość początkowa, jako stała, zmienna, możemy tu użyć też nazwy kolumny. Drugi to ostatnia wartość w generowanym interwale, stop. A trzecia, step, ta opcjonalna, określa, o ile kolejne wartości mają być większe albo mniejsze. Jeśli chcemy numerować, generować wartości malejąco. Generate Series zwraca pojedynczą kolumnę o nazwie value, zawierającą wygenerowane wartości. Użytkownikom PostgreSQL i Oracle ta funkcja jest doskonale znana. Co prawda w SQL Server nie możemy bezpośrednio generować dat. Wartości, które możemy tu użyć, to wartości jedynie liczbowe, począwszy od tinyinta, kończąc na bigincie, decimalu, ale za pomocą dodatkowych funkcji daty i czasu efekt będzie podobny. Być może też w związku z tym, że pracuję obecnie cały czas na wersji CTP 2.1 SQL Server 2022, być może w wersji finalnej RTM SQL Server możliwości tego operatora będą większe. W opisie filmu zamieszczam link do artykułu Irona Bertranda, który świetnie przedstawia i porównuje alternatywne sposoby, jak radzić sobie z generowaniem tego typu serii danych we wcześniejszych wersjach SQL Server. Link do tego artykułu widoczny jest też w tym momencie na ekranie. Pierwsza wersja tej funkcji sprawiała pewne problemy z wydajnością. Czasami wręcz jej użycie kończyło się deadlockiem. W wersji CTP 2.1, tak jak wspomniałem, z tą wersją, z którą obecnie pracuję, tego typu problemy nie występują, czyli zostały już rozwiązane przez Microsoft. Koniec gadania. Przejdźmy do tych przykładów, które tutaj już pokazałem. Używam Management Studio w wersji 19 Preview 3, wydany dokładnie w momencie nagrywania tego filmu. Niestety i ta wersja cały czas nie rozpoznaje IntelliSense, mechanizm podpowiadania składni i kolorowania, nie rozpoznaje tych nowych możliwości Transact SQL-a, stąd te odstraszające czerwone szlaczki. Ten pierwszy przykład odwołuje się bezpośrednio do wartości jedynej kolumny zwróconej przez tą funkcję. Używam tylko tych wymaganych parametrów 1 i 21, a więc zobaczę kolejne wiersze, których wartości to od 1 do 21. Mógłbym użyć też tego trzeciego parametru, wówczas zostaną wygenerowane wartości większe o 5 od 1, potem od 6, 11, 16, kończąc na 21. W przykładach dostępnych cały czas w internecie użycia tych funkcji możemy spotkać się z tego typu składnią, w której każdy z tych trzech argumentów musiał być poprzedzony nazwą start, stop, step. Tego typu składnia została jednak zmieniona w wersji CTP 2.1, a więc obecnie nie działa. I dobrze, bo wydaje się, że tego typu zapis jest znacznie prostszy. Tak jak wspomniałem, możemy jedynie używać wartości liczbowych, ale nie muszą to być wartości całkowite. Mogę z powodzeniem używać wartości typu decimal i tutaj decimal ze skalą 1, a więc uzyskuję 1, 2, 3. Pamiętajmy, że każdy z tych argumentów musi być tego samego typu, co ten pierwszy. Dlatego pomimo, że w tym przykładzie jedynie ten opcjonalny argument step to 1,5, dwa poprzednie argumenty muszą być dokładnie w ten sam sposób zapisane, aby nie otrzymać błędu, który pokażę tu. 1, 0, 10, 0, kolejne wartości większe o 1, wydawałoby się więc, że nie ma sensu dodawać tutaj kropka 0 i to powoduje wyświetlanie błędu, że właśnie ten trzeci argument jest niepoprawnego typu danych. Podobnie będzie w tym przykładzie, w którym ten drugi argument stop to 10, brakuje tutaj
tej informacji o wartości dziesiętnej. No i dlatego błąd, że ten argument drugi jest niepoprawnego typu danych. Tak jak wspomniałem też wcześniej we wstępie, możemy używać jako step wartości ujemnej po to, żeby wygenerować wartości od 21 do 1. Ten przykład jest oczywisty i dodatkowo oczywistym jest, że wtedy, kiedy spróbuję użyć wartość początkową 1, a tą końcową stop większą, a step minus 1, no to się nie może udać. Nie otrzymamy błędu, zobaczymy za to pusty zbiór danych. To samo jeżeli wartość początkowa będzie większa, końcowa mniejsza, a więc spodziewam się dekrementacji, a mimo to step to wartość dodatnia. W tym przypadku również otrzymuje zbiór pusty. I na koniec poziom zgodności. To jeden z elementów języka Transact SQL wymagający poziomu zgodności SQL Server 2022, czyli 160. Jeżeli cofnę się choć o krok do wersji 2019, to dowolne wywołanie z tych powyższych zakończy się błędem invalid object name, a więc nie wystarczy zainstalowanie nowego SQL Server, odtworzenie kopii zapasowej bazy AdventureWorks 2019. Trzeba jeszcze zmienić poziom zgodności, aby te przykłady można było powtórzyć.